Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny ranking z Total War Warhammer 3, a tym razem Mroczne Elfy, trudność kampanii oraz siły legendarnych lordów. Pierwszy, który tutaj jest to oczywiście Malekith. Malekith jest bardzo mocnym nie dość, że czarodziejem, to dodatkowo dosyć dobrym wojownikiem. Efekty frakcji, no oczywiście zdobyte punkty oddania za sojusze z Mrocznymi Elfami. Jest to taka powiedzmy osoba, która w większości polega na tych sojuszach. Stosunki dyplomatyczne oczywiście z Mrocznymi Elfami. Mamy też plus dla nowych werbowanych, utrzymanie też dla jednostek Czarnej Straży z Nagarondu, Włóczników Grozy, Posępnych Szermierzy i Mrocznych Łusek. No powiem szczerze, nie jest to aż takie tragiczne, bo te jednostki są bardzo dobre na początku i nawet w późniejszym etapie gry spokojnie dają radę. Jeśli chodzi o efekty Lorda, no kontrola plus 8 lokalna, koszt budowy minus 15% dla wszystkich budynków lokalnej i lokalny region wroga dyscyplina. No wroga dyscyplina zdecydowanie się przydaje. Minus 8 na poziomie legendarnym robi naprawdę sporo roboty. Przejdźmy w takim razie do już takiego porównania konkretnego i jego, czyli samego Malekitha. Porównamy oczywiście lokalizację, artefakty legendarne, umiejętności, jak i armię jego początkową, jak wygląda jego przebieg kampanii, czy ma w sumie łatwą kampanię, czy ma trudną kampanię. Moim zdaniem, jeśli chodzi o samego Malekitha, można tutaj powiedzieć, że jest różnie. Jest różnie z tego względu, że mamy bardzo dużo ścieżek, którymi możemy gdzieś tam się wybrać, choć mamy też powiedzmy tych sojuszników w miarę blisko, bo mamy Harganet, mamy Karont Kar. No wiadomo, Karont Kar nie jesteśmy chyba w stanie nawet zrobić jako wasala, czy tam po prostu konfederacji. Z tego względu, że oni tam się od razu biją z Alit Anarem, ale gdybyśmy może zrobili w sumie taki od razu najazd na Alit Anara, Malekithę, mogłoby tutaj to dosyć dobrze wyglądać. Jeśli chodzi też o przeciwników Malekitha, a troszkę ich tutaj mamy, no to zacznijmy tutaj takie szybkie porównanie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o jego armię, ogólnie nie jest zła, bo mamy włócznie, czyli mamy na kawalerię, dodatkowo Czarna Straż Nagarondu to też ma duży plus na potwory, szermierzy, czyli tak standardową powiedzmy piechotę, ale nawet jak zobaczycie te jednostki standardowe mają tutaj dobre statystyki, Mroczne Łuski, czyli dobra jakby piechota dystansowa, więc też się przydają. Mamy oczywiście jeszcze jeden rydwan miotający, no też dosyć wytrzymały. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o czarodziejstwo, czyli mamy jedną czarodziejkę ognia na początek, ogólnie jakby magia ognia jest bardzo dobrą magią, więc zdecydowanie na plus. No i przejdźmy tutaj do samego Malekitha. Jeśli chodzi o jego artefakty, no mamy dosyć sporo tutaj do wyboru, bo jednak 4 artefakty. Po pierwsze pancerz, który daje obronę zwarciu, pancerz, czas leczenia ran, plus jeszcze odporności fizycznej 20%, to jest naprawdę dużo. Różdżkę, czyli coś tego typu, żeby mieć lepsze czary, szybsze odnawianie magii, czyli szanse na zdobycie legendarnego, znaczy w sumie ogólnie przedmiotu, tak? Szansa na kradzież magicznego przedmiotu mamy w broni. Atak zwarciu, siła broni, mamy tak samo odporność na magię, ściągnięcie przeciwnikowi, co też daje dużo. Też zniechęcenie. Ogólnie jego artefakty moim zdaniem są bardzo potężne. Jedynie co do tarczy rozproszenia mam takie, powiem szczerze, plus i minus, no bo mamy tutaj faktycznie tarcza rozproszenia z dobrym plusem dla naszej armii, bo daje odporność na magię, więc to zdecydowanie się przydaje. I samą odporność na magię mamy dźwigniętą, a pamiętajmy jeszcze o tym, że tutaj mamy 20 odporności fizycznej, więc tu możemy wyciągnąć 40 z samych itemów. Odporność magiczna wtedy 20, odporność na ostrzał też 15, no to też duży plus i atrybut jednostki, oczywiście magiczne mistrzostwo 100%, więc to też się na pewno przydaje. Jeśli chodzi tutaj o umiejętności, mamy tutaj dwie podziałki. Mamy umiejętności na tyrana i na wodza. Jeśli chodzi o wodza, otrzymujemy jakby przychód z plądrowania, ofiary schwytania, utrzymanie armii, no i na przykład regenerację armii i tak dalej. Jeszcze szansę zdobycia magicznego przedmiotu po bitwie, więc to jest fajna opcja, bo tu mamy kradzież przedmiotu, tam jeszcze szansa. Tu też mamy szansę na magiczny przedmiot, więc tych przedmiotów ogólnie na Malekicie jesteście w stanie bardzo dużo zgromadzić. Jeśli chodzi o tyrana, no mamy to bardziej na zasadzie takiej frakcyjnej typu dyplomacja, rozwój i budowa, po prostu na tej zasadzie. Mamy dwóch, w sumie nawet bym powiedział 3 wierzchowców takich ok, bo mamy zimnokrwistego, który naprawdę dobrze się sprawdza z kwestii szarży. Mamy oczywiście rydwan, za którymi specjalnie po prostu nie przepadam, jeśli chodzi na lordach czy tam
bohaterach, no nie jest to na pewno dobre. I jest oczywiście czarny smok Serafon. No ja oczywiście czytałem tutaj o Malusie Mrocznym Ostrzu, więc troszkę było wspomniane o tym smoku, aż musiałem zobaczyć jak wygląda i w ogóle fajnie wyglądał. Więc to jest na pewno fajna opcja. Tak jak mówiłem, jest to połączony wojownik z czarodziejem. No jeśli chodzi o magię, mamy tutaj dosyć dobrą tą magię. Mroźny podmuch zadający bardzo duże obrażenia, 100% przebicia pancerza. Mamy też słowo bólu, mamy wicher ostrzy, które jest wirem i się przemieszcza i zadaje ogromne obrażenia. Jeśli chodzi o konkretne rzeczy już dalej, no to te pociski zagłady i kradzież duszy to moim zdaniem to jest takie sobie te zaklęcia, więc na pewno z tego dużo nie wyciągamy, więc nie jest to jakiś ogromny plus. Więc tak to wygląda pokrótce. Jeśli chodzi o resztę tutaj atrybutów, no mamy to standardowe względem standardowych mrocznych elfów, więc to się tam nie różni. Jeśli chodzi o lokalizację, no tak, bo mówiłem, że tutaj różnie bywa. No różnie bywa z prostego względu. Jak sobie zobaczycie, mamy tak, krasnoluda. No z tym krasnoludem w większości sobie poradzimy bez żadnego problemu. Mimo że on ma odporność na magię, to i tak magią możemy go bardzo mocno zdominować. Problem może być delikatnie Walkia, bo Walkia ma mocną armię na początek i szybko może się dobrać do dobrych regimentów, szybko też leveluje. Ale ona jest w miarę szybko do ogarnięcia. Jak sobie zobaczycie, możemy sobie tutaj bardzo szybko starać zrobić na przykład z Harganet konfederację, albo już nawet umowę handlową na samym początku, więc tu jest opcja szybkiego dogadania się. Często też się zdarza, że Harganet tutaj zaciąga te miasta dla siebie. Tak się zdarzyło w jednej z kampanii, jak kiedyś grałem, więc tu też jest opcja skonfederowania. Ogólnie to jest w miarę bezpieczna okolica, bo powiedzmy szczerze, że chaos na mroczne elfy to raczej nie ma tutaj za specjalnie dużych szans. Jedynie co, no to tutaj mamy zagrożenie z sióstr Zmierzchu, Alit Anara, którzy dosyć szybko tutaj podbijają te ziemię i idą też w górę. Choć mamy kult rozkoszy, który też tutaj zawsze w górę targnie i pomaga. Więc jeśli chodzi o lokalizację, powiem szczerze, że aż takiego dramatu nie ma. Mamy na pewno dosyć dobre miasto, które możemy szybko rozbudować. Legendarne miasto jedno. Tak samo Hagraew też mamy bardzo blisko, które możemy zdobyć i mieć bardzo duży dochód i dużo plusów dla naszej armii. Walczymy też na początku ze Skavenami, więc nawet jak sobie zobaczycie, walka ze Skavenami nie jest jakaś wybitnie trudna, bo nawet już bez strat prawie wygrywamy wszystko. Już nawet nie wspomnę, jakbyśmy toczyli tą bitwę, to możemy bardzo szybko tutaj wylewelować sobie czarodzieja, tak samo Malekita, więc to jest na pewno dobra opcja. Jeśli chodzi też o niewolników, niewolnicy dają nam duży przeskok, żeby szybciej budować budynki, jak sobie zobaczycie, więc tutaj akurat ilość zdobywanych niewolników przez Malekita jest ogromna, bo tych przeciwników jest bardzo dużo dookoła, więc na pewno to się sprawdza dobrze. Ja osobiście bym powiedział, że on ma łatwą kampanię, przez to, że sam Lord jest tak potężny, że sam Lord jest w stanie rozwalić całą armię. No tak po prostu jest. Tym bardziej, że jego artefakty, jak sobie zobaczycie, on ma bardzo mocne te artefakty i on sam w sobie jest bardzo mocnym, legendarnym tutaj Lordem. Więc zobaczcie sobie chociażby ten podmuch. To jest najprostsze zaklęcie u niego, a zadaje ogromne obrażenia. I powiem szczerze, że jak to zastosujecie nawet na takim chaosie, to chaos po prostu zmiata się sam. Więc to zdecydowanie moim zdaniem powinniście umieścić go po prostu w tym rankingu na łatwym i tak samo jako silny lord, bo moim zdaniem to jest dopiero wtedy najbardziej uczciwa opcja. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, Malekith ma szybką opcję gdzieś tam konfederacji z Harganet. Prawą stronę ma bardzo zabezpieczoną, dół w większości kult rozkoszy też tam zabezpiecza, więc przeciwników mając walkę nawet Grombrindala, Alit Anara czy tam siostry Zmierzchu to nie jest dla was żadne zagrożenie w kampanii. Jego miasta ogólnie nie pamiętam, żeby ktokolwiek mi zdobył jego miasto jak nim grałem. Obojętnie jak tam szarżowałem, więc zdecydowanie jest on jako taki top 1 i tutaj no nie ma opcji, żeby było inaczej. Przejdźmy w takim razie do kolejnej tutaj postaci. Jak dobrze pamiętam, mieliśmy tam, już sobie jeszcze zerknę, ale mieliśmy to oczywiście Morathi, czyli mamusię Malekita, potężną czarodziejkę, ogólnie zabawiała się ze Slaneshem, dlatego mamy strzeżenie spaczenia Slanesha jako efekty frakcji. I ogólnie jej frakcja bardzo się opiera na Slaneshu, co jest dosyć sporym plusem, z tego względu, że szerzenie spaczenia Slanesha daje tyle, że jesteśmy w stanie wyczerpać jakby armię przeciwnika, co wtedy daje nam łatwiejszą możliwość zdobycia innych miast.
Tym bardziej jej lokalizacja jest dosyć dobra. Ale omówmy tutaj efekty frakcji, efekty lorda. Efekty frakcji, no koszty działania bohaterów, koszty budowy dla wszystkich budynków czarodziejów. Masz wiadomo spaczenie z Slanesha, efekty lorda, czyli na początku mamy +2 dla naszych lordów. Czas odnowienia dla ofiary Hekatrati to też mamy, tak samo koszt w niewolnikach. No tutaj jakichś takich szałów nie ma. Ale plus jest tak, mówię, że szerzy spaczenie Slanesha i zapewnia werbunek demonetek. Demonetki są ogólnie bardzo fajną jednostką, na pewno największym minusem jedynie demonetek jest po prostu pancerz. Więc jeśli tam będzie jakiś ostrzał na nich zrzucony, no to automatycznie mamy dużo problemów. Ale tak jak mówię, ona ma bardzo bezpieczną lokalizację, tym bardziej, że jej główne miasto dookoła otaczają w sumie góry. Więc jeśli nie ma ktoś żadnego skoku czy coś tego typu, można zrobić bardzo ładną zasadzkę na przeciwnika, nawet gdyby doszło do tego, że ktoś by się tam powiedzmy przebił. Mamy też bardzo, bym powiedział, prostych z jednej strony wrogów, bo z prawej strony mamy elfy wysokiego rodu, gdzie moim zdaniem mroczne elfy wysokiego rodu zjadają, tym bardziej na samym początku bez żadnego problemu. Na dole mamy oczywiście jaszczurę, ale jaszczura Mazamundi w większości raczej ciągnie w dół. A nawet jakbyśmy mieli walczyć z jaszczurami, to sądzę, że mroczne elfy z jaszczurami nie mają zdecydowanie żadnych problemów. Skavena mamy z lewej strony pobocznego, który też nie jest żadnym wyzwaniem. Jeśli chodzi o królów grobowców, siostry zmierzchu, też tutaj nie ma większego wyzwania. Jedynym takim większym wyzwaniem na początek dla osób niedoświadczonych może być tutaj matka Ostańka, czyli Kislev, bo ona ma jednak zamachowców Eshin, ma potwora mocnego i tu może być problem. Ale jak sobie wszystko tutaj szybko zdobywacie, macie tutaj bardzo ładny dochód niewolników, kasy i w sumie wszystkiego. Dodatkowo mamy budynki właśnie do wzmacniania widm, które są takimi pierwotnymi jednostkami u akurat oczywiście mrocznych elfów. Tu mamy już budynek, który wzmacnia nam nasze jednostki. Mamy też przystań, czyli ogólnie z kasą nie mamy naprawdę żadnego problemu. Tym bardziej jak się wbijecie tutaj na Rogalika i będziecie wszystko zdobywać, a nie jest to moim zdaniem żaden problem, żeby to wszystko tutaj pozdobywać. Jeśli chodzi o jej armię, ma armię troszkę taką nietypową. No elfie wiedźmy, wiadomo, ona jest czarodziejką, wiedźmą, więc na tym gdzieś tam się opiera. Dlatego mamy jednostki z Slanesha, dlatego mamy elfie wiedźmy na początek. Jeśli chodzi o tego skrytobójcę Kaina, to jest dla mnie taki, no, taki sobie. Nie jest to moim zdaniem jakiś wybitnie potężny, powiedzmy, bohater. Ma bardzo duże gdzieś tam zadatki na asasyna. Jeśli chodzi o siłę pocisków, bardzo dobrze sobie radzi z potworami, bo jednak ten pocisk koło 1000 spokojnie wyciąga, więc to jest na pewno dobra opcja. Też zatrute ataki czy osłabienie takiego mocniejszego przeciwnika też zdaje się dosyć dobrą opcją. Jeśli chodzi o tą armię, jest taka powiedzmy nie najgorsza, na początek spokojnie daje radę z każdym przeciwnikiem. Jak mówię, jest tutaj bezpiecznie, bo miasto jest otoczone, więc żeby się tutaj dostać, ja nawet nie wiem, czy oni tutaj mogą w sumie skakać. Z tej strony może jeszcze tak, ale z tej strony wskoczyć się też w sumie nie da, więc jak się tu zabezpieczy, no to z tej strony nie jesteśmy tutaj za żadnym jakby, nie mamy żadnego po prostu zagrożenia. Jeśli chodzi o samą Morathi, mamy tutaj oczywiście latającego wierzchowca na 12 poziomie, więc daje to dużo. Mamy też dwie jakby właśnie wytrwała i podstępna. Możemy to wziąć, albo możemy to wziąć. Jeśli chodzi o podstępną, mamy tutaj bardziej na zasadzie zasięgu wszystkie postacie we frakcji, wzmocnienie konkretnych jednostek. Akurat te wzmocnienie tych jednostek jest naprawdę dosyć dobre. No oczywiście całą żalu, czyli spaczenie Slanesha plus 5 we własnej prowincji. Wroga dyscyplina bardzo spada, bo o 10, więc to jest naprawdę sporo. Ewentualnie wytrwała, czyli bardziej idziemy w kasę, rekrutację jednostek, utrzymanie armii jest naprawdę bardzo tanio wtedy, bo 30% armia samego lorda, więc w sumie za darmo. Tak samo mamy efekty frakcyjne za zdobywanie przedmiotów, większą jednak tą szansę na to, więc zdecydowane plus. Jeśli chodzi o jej magię, ona ma oczywiście magię połączoną z domena cienia. No oczywiście mamy tutaj mroku i jeszcze mamy oczywiście śmierci. To jest dosyć ciekawe rozłożenie tej magii. To jest z pierwszego względu, że rozkład duszy, czyli bardzo potężne zaklęcia, które osłabiają przeciwnika. Jeśli chodzi o zagłada mroku, to jeszcze tam pół biedy, ale na przykład już otchłań cieni zadające ogromne obrażenia. Ja nie wiem, kto jest zwolennikiem tych kradzieży dusz, ale dla mnie to zaklęcie nie jest jakieś powalające.
Nie widzę po prostu w nim większego sensu. Jeszcze mamy coś takiego jak tutaj dodatkowe umiejętności, bardziej w takie wzmocnienia dla naszej tutaj postaci. I te wzmocnienia są ogromne, bo jak zobaczycie sobie 20% odporności na magię, 30 odporności fizyczna, więc to daje naprawdę sporo. A dolna ścieżka wiadomo standardowo jak na Mrocznych Elfach, czyli do zdobywania niewolników, wzmacniania naszych jednostek. No i w sumie jakby to było tyle. Jeśli chodzi o artefakty, no artefakty mamy 3. Rozdzieracz serc i Mroczny Miecz no jest bardzo mocny, z tego względu, że po pierwsze zdejmuje obronę atak w zwarciu jednostką 35 metrów, więc nie najgorzej, ale premia szarży, pamiętajmy, że tam ma latającego wierzchowca, więc ta szarża jest dosyć spora, siłę broni daje sporo i dodatkowo jeszcze atak w zwarciu, ataki magiczne, więc ogólnie jeszcze spaczenie, kontrola. Same rzeczy na pewno zdecydowanie na plus, choć bursztynowy amulet to jest jedna z najciekawszych rzeczy, bo ją po prostu leczy. Mamy tempo uzupełnienia strat, magiczną jeszcze ochronę dodatkowo dołożoną, więc tych ochron ogólnie jest dosyć sporo dla niej. Tak samo limity rezerwy mocy, wiadomo jest to czarodziejka. Mamy też czar i tak samo odnowienie dla zaklęć, więc to jest naprawdę ogólnie dobre artefakty, które sprawdzają się podczas bitwy na każdym froncie. Więc tu akurat zdecydowanie na plus 3 artefakty to też nie jest mało. Jeśli chodzi o finalnie, gdzie byśmy mogli ją umieścić, no Moratti ogólnie wydaje mi się najbardziej bezpiecznym chyba mrocznym elfem. Z tego względu, że tam na przykład Lokhir, czy Rakard, czy Malus, no gdzieś tam jednak wszyscy mają bardzo dużo tych frontów jednocześnie. Czasem ciężko jest się zdecydować, w którą stronę wybrać. Jak gdzieś tam źle zagramy, to automatycznie mamy sporo tych wojen na wielu frontach i jest to na pewno problematyczne. Tu w większości możemy zająć sobie powiedzmy to, iść spokojnie na prawo i mamy chill. Czasem jeszcze Mazamundi może podskoczyć, ale tak jak mówię, jaszczurami to się w ogóle nie musicie przejmować, jeśli gracie mrocznymi elfami, bo oni ich po prostu zjadają na śniadanie. Tym bardziej, że Mazamundi jest duży, więc łatwo go trafić i nie ma tam żadnego z nim problemu. Jeśli chodzi o to, gdzie byśmy tutaj umieścili to tutaj w rankingu, tak jak mówię, ona jest dosyć silnym lordem. No po pierwsze z czarodziejką ma dużo wzmocnień, ma dużo odporności, ma bardzo mocne legendarne itemy, ma bezpieczną lokalizację. No więc kampania u niej zdecydowanie na łatwa i silna. No tutaj nie ma innej opcji, żeby było inaczej. Przejdźmy w takim razie do staruchy Celeborn, bo tam można powiedzieć, że jest to ogólnie bardzo ciekawe, jeśli chodzi o układ jej. Po pierwsze lokalizację, po drugie perki, które gdzieś ona tam jednak otrzymuje. Tym bardziej, że on może przyzwać jakby taką armię, która będzie sobie tam plądrować i mamy dzięki temu zyski. Więc jest to na pewno ciekawe. Jeśli chodzi o samą staruchę, no jednostki mamy tutaj troszkę taki miszmasz. Ale na pewno efekty frakcji są dobre, bo schwytanie ofiar po bitwie 25% na start. Pamiętajmy, że możemy to tam boostować. Ofiary dla wzmacnia właśnie Wiedźmy Śmierci oraz Elfie Wiedźmy. Siostry Rzezi na przykład są bardzo fajnymi jednostkami. Na pierwszy rzut oka powiecie, no słabe, no mamy tutaj 5 pancerza, ok. Mamy jakąś odporność na właśnie ostrzał, ale zobaczcie sobie atak zwarciu, czyli osłabienie, bo jest zatruty. I obrona w zwarciu jest 60 prawie, więc na sam start, co dopiero na jakichś wzmocnieniach. Jeszcze mamy oczywiście inne odporności. Jeśli chodzi tutaj o efekty Lorda, utrzymanie właśnie dla elfich, wiedźm, sióstr rzezi i egzekutorów z Hardgaret, więc tutaj na pewno zdecydowany plus. Siła broni tak samo dla tych samych jednostek. No moim zdaniem wygląda to dobrze. Przejdźmy w takim razie do wczytania jej kampanii i już tutaj takiego głębszego porównania. A jak mówię, dla niej jest tutaj zdecydowanie duży plus. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Aby się odmłodzić, odzyskać moc, władająca mrocznymi elfami starucha Celeborn musi polować na wrogów i brać ich do niewoli, aby w końcu rozpętać noc śmierci, czyli święto mordu, podczas którego w krwawej orgii masowo zabija się niewolników, noc, w której Celeborn i Harganet ponownie rosną w siłę. No to jest na pewno fajna opcja. Więc tak jak mówię, no to jest jej mechanika, która dobrze się sprawdza. Ja osobiście jak grałem jej kampanię, bardzo szybko było można tu podbijać te miasta i ogarnąć naprawdę piękną armię. Szczerze powiedziawszy bym powiedział nawet prawie za grosze. Tak samo mamy bardzo bliski doskok, żeby zająć te ziemię, a nie jest to żaden problem. Kwestia jest tego, że dojeżdżamy tych orków, albo przejmujemy te mroczne elfy i dojeżdżamy od razu walki i tu mamy spokój, bo Malekith wykończy tą stronę. Więc tu bezpieczna jest kampania chyba też bardzo.
Ale tak jak mówię, on ma gdzieś tam mniej bezpieczną kampanię, ale z drugiej strony, jak on tutaj ma z tymi miastami zaczyna, zdecydowanie ma też prosto, jak gra nim oczywiście komputer, więc to zdecydowanie jest duży plus. Jeśli chodzi o samą staruchę, jej armię, mamy egzekutorów, którzy są dosyć dobrą jednostką. Jest oczywiście wolną jednostką, nie ma tarczy, więc też mogą ich ostrzelać, ale jeśli będziemy walczyć, wykorzystywać ich w lesie, to się na pewno dobrze sprawdzi. Tak samo siostry rzezi są bardzo mocnymi jednostkami, tak jak już wspominałem przed chwilą. Mamy tutaj też akurat Kowala Dusz, czyli Wiedźmy Śmierci. Jest to na pewno dosyć sporo plusów, bo otrzymujemy wtedy kocioł krwi jako wierzchowca i otrzymujemy dodatkowe perki dla naszych jednostek, więc to jest na pewno ok. Tak samo odporności standardowo, dyscyplina, siła broni, Wiedźmi Napar, który daje jakby szał naszym jednostkom, ale otrzymują bardzo mocne wzmocnienie. Tak samo jeśli chodzi o uzupełnienie oddziałów, to też ten lord się fajnie tutaj, znaczy bohater się dobrze sprawdza. Jeśli chodzi tutaj o samą staruchę, statystyki są nie najgorsze. Po pierwsze mamy ładne tutaj przebicie pancerza, mamy ataki zatrute, premia do szarży też jest nie najgorsza, więc zdecydowanie się to sprawdza. Mamy też spojrzenie Kane'a, czyli wzmocnienie naszych jednostek, ale otrzymujemy furię, ale moim zdaniem to się tak zdecydowanie tutaj opłaca. Jeśli chodzi o artefakty, no tutaj dużo tych artefaktów jednak nie ma, ale mamy przeklęte ostrze, które wpływa na wrogów w zasięgu i daje dobre obrażenia. Działa na jednostki, gdy oczywiście przegrywa w walce w zwarciu, walczy w zwarciu, też oczywiście wtedy działa. Tak samo siła broni, ataki magiczne. No powiedzmy, że ogólnie artefakt nie jest naprawdę zły. Mamy też wzmocnienie naszych tutaj jednostek odpornością na magię, 35 metrów. No powiem szczerze, mogłaby mieć lepsze artefakty, ale widziałem dużo gorsze artefakty, więc tutaj aż takiego dużego dramatu nie ma. Mamy też odporność fizyczną na niej 30%. Jeśli chodzi o umiejętności, mamy właśnie wzmocnienie tych naszych jednostek, do których mamy w większości same wzmocnienia. Tak samo czas odnowienia plus dodatkowe użycie właśnie spojrzenia Kane'a, co robi tam naprawdę dużą robotę. Wierzchowców mamy 3, mamy też kocioł, ale mamy też Manticora. Manticora zdecydowanie lepiej się sprawdza u niej. Tym bardziej, że mamy wzmocnienie do szarży, wzmocnienie naprzeciwko piechocie, dochody frakcyjne i oczywiście tu mamy jeszcze regenerację. Więc ona ogólnie finalnie, jak ją sobie rozbudujecie dosyć szybko, to jesteście w stanie sporo osiągnąć i jest to naprawdę bardzo przydatne. Krwawy szał, czyli kolejne zadawania obrażeń, ona ogólnie ma spore obrażenia. Jak sobie tam wykręcicie, tak samo właśnie mamy Wiedźmi Napar, drugi kocioł, czyli jeszcze więcej tych naparów. No powiem szczerze, że jest naprawdę bardzo spoko, tym bardziej, że życia tam ponad 6 można na nie wyciągnąć. A reszta dolna granica jest taka standardowa, tu nie ma nic takiego powiedzmy nadzwyczajnego. Więc finalnie, jeśli chodzi o lokalizację, o samą staruchę, powiem szczerze, że ona ma dosyć dobrą tą kampanię. Jeśli puścicie sobie automat, no tu będzie na pewno, wiadomo, trochę gorzej. Z tego względu, że no te jednostki, wiecie, no tu są oczywiście trolle, jest kawaleria, więc tu zadają jakieś większe obrażenia. Ale akurat tu, gdzie ona walczy, mamy bardzo dużo tych przeciwników też. I bardzo szybko z tym niewolnictwem możemy wybijać. Tak samo możemy tutaj sobie wbijać te perki. Jak sobie zobaczycie, dostajemy bardzo fajne tutaj też odporności dla naszych jednostek. Więc pamiętajcie, żeby wykorzystywać takie rzeczy. Tym bardziej, że to daje naprawdę sporo. Twoja armia oraz armie krwawych marszów będą powoli otrzymywać uzupełnione, nawet na obcym terenie. Zobaczcie sobie, jakie to jest naprawdę dobre. Aktywne krwawe marsze nie będą odczuwać wyczerpania. Mamy kontrolę dla naszych, mamy dyscyplinę dla naszych jednostek, więc idealny wigor, co też się naprawdę sprawdza, bo to zmęczenie osłabia sporo jednostek, gdy też oczywiście o tym wyczerpaniu pozmieniali. Więc jeśli chodzi tutaj o staruchę Heleborn, musiałbym tutaj się naprawdę zastanowić, bo mam troszkę mieszane uczucia względem łatwy a średni. Tym bardziej, że ja nią grałem i dla mnie ona była naprawdę banalna. Nie wiem jak to wyszło, ale naprawdę była dla mnie banalna i ciężko byłoby mi ją umieścić, szczerze powiedziawszy, w średnie i silny. Jeśli chodzi o samego też lorda, jest dobrym naprawdę lordem, z tego względu, że ma bardzo dużo wzmocnień, jest dosyć wytrzymałą jednostką, zatrute ataki, spojrzenie Kane'a, tak samo Wiedźmi Napar. Ja osobiście ją wrzucę do łatwej silny, bo ona jest naprawdę bardzo potężna, ta kampania jest prościutka.
Jest naprawdę prościutka, bo mając Malekita po lewej stronie jesteśmy w stanie bardzo łatwo tutaj walczyć na kampanii i nie jest to żadne dla nas wyzwanie, więc zdecydowanie daję ją tutaj. Oczywiście możecie powiedzieć o swoich jakichś tam dostrzeżeniach, jak graliście i w ogóle. Choć staruchą Heleborn wydaje mi się, że rzadko kto grywa, a ja osobiście uważam ją za naprawdę bardzo fajną. I ta kampania jest naprawdę przyjemna. Jeszcze granie z siostrami, rzezi, elfimi wiedźmami, a egzekutorami to może mniej, bo nie jestem jakimś aż ogromnym zwolennikiem tych jednostek, ale no takie elfie wiedźmy, czy tam siostry rzezi to są takie, bym powiedział, turbo dojechane marionetki. Czy tam demonetki, jedne i drugie, więc naprawdę są bardzo ciekawe. Więc tutaj nie ma innej opcji, żebym ją wrzucił słabiej, bo ona naprawdę ma bardzo fajną i wygodną tą kampanię. I tych przeciwników, szczerze powiedziawszy, nie ma jakichś wymagających. Często się trafi, że Blondas, czyli Sigvald tam do niej podjedzie, ale Sigvald to wiecie, to tam nie ma żadnego z nim problemu. Akurat te jednostki, co my tam mamy, no chaos ogólnie nie jest problemem, jak sobie zauważycie po jednostkach chaosu, nie ma tam jakiegoś dużego wyzwania. Kolejny jest oczywiście Lokhir. A Lokhira osobiście uważam, że nie jest topowy, ale to za chwilę poruszymy bardziej. Jeśli chodzi o efekty frakcji, ofiara dla Anat Rima, czyli wzmacnia jednostki korsarzy oraz karbidysów, czyli hydry. Dochody z niewolników 5%. No okej, w każdym należącym do ciebie większym porcie możesz werbować czarną arkę. No to na pewno zdecydowany plus. Efekty lorda, utrzymanie dla jednostek korsarzy jest czarnych ark. No ja nie jestem ogromnym zwolennikiem korsarzy czarnych ark, więc to dla mnie nie jest jakimś dużym plusem. Atrybut budzi strach dla jednostek korsarzy, no to może się przydać. Niewrażliwość na wyczerpanie na otwartym morzu na rafach. No to jest ogólnie ok, ale on osobiście sądzę, że ma taką kampanię, że no nie bardzo, żeby gdzieś tam sobie podróżować po wodzie. Wiadomo, można sobie przeskoczyć i iść gdzieś indziej walczyć. Jest oczywiście taka opcja. Ale dla mnie to osobiście nie jest jakiś dobry pomysł. Raczej najlepiej jest zostać w Kataju i po prostu walczyć w tym Kataju, gdzie się jednak on znajduje. Kampanię ma moim zdaniem trudną, bo przeciwników ma po prostu trudnych. Można gdzieś tam tymi elfami pobawić się w jakieś zasadzki, coś tam pokombinować, ale u niego jest niestety cienka granica na popełnienie błędu. Tych jednostek też na początek nie mamy jakichś wybitnie potężnych. Mamy Manticore, która szybko dziczeje. Ogólnie z armii nie jest tragicznie, tylko tu musimy wykorzystywać każdą jakby mechanikę walki. Też powinien mieć moim zdaniem trochę mocniejszy atak zwarcia, albo jakieś magiczne ataki, cokolwiek, bo on jest ogólnie bardzo dobrym jakby wojownikiem wręcz, a takich perków, które gdzieś tam otrzymuje, no nie ma jakiegoś tam szału. Jeśli chodzi tutaj o jego kampanię, no mamy czarną arkę na początek, to jest zdecydowanie plus, na pewno. Możemy też kolejną arkę sobie zrekrutować, co jest kolejnym plusem, bo jednak tych jednostek możemy wtedy ostro spamować i to jest zdecydowany plus. Jeśli chodzi o przeciwników, mamy tutaj Kataj. Mamy tak samo Wybrzeże Wampirów, ale wiadomo, Wybrzeże Wampirów to nie jest jakiś specjalny przeciwnik dla nas. Mamy też Skavena, mamy oczywiście jeszcze więcej Kataju, no i na dole oczywiście Jaszczura idzie zawsze w górę, więc zawsze się z nią spotkamy w połowie drogi. Więc Jaszczura może być troszkę większym problemem dla elfów, choć z drugiej strony mamy dobre przebicie pancerza w jednostkach strzelających, więc powiedzmy, że z Jaszczurem nie będzie aż takiego dużego problemu. Jeśli chodzi o jego armię, armia nie jest tragiczna. Bywały gorsze zdecydowanie armie. Tym bardziej, że mroczne elfy mają mocne jednostki. Prawie każdą mocną jednostkę mają, więc to jest na pewno duży plus. Manticore jest tutaj chyba takim największym problemem. Jeśli chodzi o samego Lokhira, mamy tutaj hełm Krakena, czyli armor, który go regeneruje jego życie, pancerz, wywołuje też terror, czerwone ostrze, czyli rozdzierające ataki, co jest naprawdę przydatne, przychody z łupienia osad, atak zwarciu, siła broni. Więc ogólnie jego statystyki wychodzą tutaj dosyć dobrze z tych artefaktów. Na pewno najlepszym artefaktem, choć w sumie obydwa artefakty są naprawdę na bardzo dobrym poziomie, plus taki, że te czerwone ostrze szybko dostaje, możliwość zdobycia go, więc to jest największy plus. Jeśli chodzi o jego umiejętności, mamy na 18 poziomie smoka i z tym smokiem jesteśmy już w stanie naprawdę dużo podziałać. Mamy też zwiększenie właśnie walki na elfy wysokiego rodu. Trochę lipa, no musielibyśmy wskoczyć faktycznie w rafę i gdzieś tam popłynąć specjalnie na te elfy, no bo tutaj walczymy w większości z Katajem przez długi czas, jeśli tu zostaniemy, więc to też się tak dużo nie sprawdza.
Kontrola, zasięg ruchu, mamy oczywiście jeszcze lojalność na plusie, szlachetny dla korsarzy, czyli bardzo dużo tutaj dla korsarzy mamy plusów. Ogólnie jeśli chodzi o korsarzy, z tymi plusami, które on jakby otrzymuje do nich, jest naprawdę dosyć przyjemna jednostka, tylko u korsarzy leży mi niestety problem z zasięgiem ich, bo oni niestety mają bardzo mały zasięg, jest to 70 zasięgu i większość bitew jest dosyć ciężkie do toczenia, więc musimy podchodzić tak naprawdę bardzo wykorzystywać ten teren i inaczej jest troszkę ciężko. Jeśli chodzi o jakieś tutaj jeszcze unikatowe jego perki, no nic takiego w miarę unikatowego tutaj nie mamy. Standardowy dół wiadomo zostaje, więc jedynie te więzi krwi i tak dalej, co tutaj sobie leci, no to jest zdecydowany plus. Na pewno jeśli chodzi o Lorda, Lord sam w sobie jest naprawdę silny, więc nie jednemu by dowalił. W większości jego kampania się polega na tym, że musimy bardzo bazować na magii i na Lordzie. I na tym musimy naprawdę najwięcej ogarniać, jeśli chcemy w miarę tą kampanię jakoś przejść z godnością. Na armii już troszkę mniej możemy polegać, więc sądzę, że tutaj zdecydowanie musimy na to wszystko uważać. Więc ja osobiście, jeśli chodzi o samego Lorda, zdecydowanie jest silnym Lordem, ale jeśli chodzi o kampanię, waham się między średnią a trudną, bo problem troszkę jest taki, zależy jak się tu potoczy. Jeśli się dogadamy na przykład ze Skavenem, to wtedy zdecydowanie może to być plus, tak? Bo ze Skavenem jesteśmy w stanie łatwiej sobie poradzić z chociażby lewą stroną z Katajem. Różnie bywa z chaosem. Chaos raczej nie powinien być dla nas jakimś większym zagrożeniem, chyba że to będą krasnoludy chaosu, no to tu już jest faktycznie troszkę większy problem. Bo jeśli chodzi o Wilicza i ogólnie wojownicę chaosu, to nie ma problemu. Dół też za specjalnie nie jest problemem, ale znowu, czy pojawił się tutaj Baltazar, to na pewno jego kampania, powiedzmy, uległa troszkę utrudnieniu. Bo jakby nie było Baltazara, no musieliśmy tylko się w sumie przejmować Katajem, ewentualnie chaosem. Imperium, no niestety jest dosyć mocną frakcją, nawet jak gra Baltazar, więc tutaj jest jednak troszkę większy nacisk. Wiadomo, jeśli jesteśmy na smoku, więc jesteśmy w stanie ogólnie Lokhirem pokonać Baltazara, więc wtedy nie ma żadnego problemu. Wiadomo, najlepiej jest sobie zająć to, wykończyć Baltazara, pomóc trochę Skavenowi z ewentualnie Katajem, a na przykład zostawić tutaj Dziołchę czy jej siostrę u góry, niech sobie radzi z chaosem i wtedy ta kampania jeszcze może w miarę przejść. Gorzej jak ta zdobędzie bardzo szybko tutaj te okolice i zacznie na nas napierać. No to wtedy się troszkę robi większy problem. A Kataj ma też bardzo mocne jednostki, tak samo jak mroczne elfy. Nawet w niektórych momentach są mocniejsze pod niektórymi względami, więc to rodzi niestety problemy. Jeśli chodzi o to, gdzie umieścimy Lokhira, a ja osobiście bym go umieścił między średnią, bo powiem szczerze, że może aż takiej trudnej tej kampanii on nie ma, więc sądzę, że zdecydowanie możemy go dać jako średnia i silny, bo tu mamy opcję jeszcze powiedzmy z tymi chaosem, ewentualnie z Skavenem się gdzieś tam dogadać i coś z tego po prostu wyciągnąć dla siebie na zdecydowany plus, więc sądzę, że średnia i silny dla niego będzie zdecydowanie ok. Bardziej tak jak mówię, on jest ogólnie bardzo mocnym lordem. Te artefakty, które tam posiada, są naprawdę dobre. Tym bardziej, że są idealne, przymierzone do niego. Więc przejdźmy teraz do kolejnego tutaj lorda legendarnego, którym jest oczywiście Malus Mroczne Ostrze, którego mogliście u mnie zobaczyć na kanale niejednokrotnie. Jeśli chodzi o jego tak naprawdę efekty frakcji, no Malus jest oczywiście opętany przez demona Tazarkhana, który może go kontrolować, więc tu ogólnie mechanika jest ciekawa. Przychody kopalń żelaza i złota i kamieniołomów, marmurów frakcyjnie 30% więcej, więc kasy można naprawdę sporo ogarnąć, jeśli ogarniemy dobre ziemie pod to. Efekty Lorda, czyli koszty werbunku dla jednostek rycerzy na zimnokrwistych, mrocznych rycerzy na zimnokrwistych, no i ogólnie powiedzmy w skrócie zimnokrwiści, same bonusy do tego. Niewrażliwość na spaczenie chaosu oraz wyczerpanie na pustkowia chaosu. Ogólnie jest to zdecydowany plus, tym bardziej, że tam, gdzie jednak on tutaj jest na tej lokalizacji, to zdecydowanie mu się to przydaje. Jeśli chodzi o samego Malusa, Malus jest też, bym powiedział, mocnym lordem, przez to, że ma tego jednak demona, dostaje bardzo fajne umiejętności i dają mu naprawdę ogromną siłę. Też często ludzie mówili, że Malus to jest taki powiedzmy... no, jednoosobowa armia w skrócie. Jeśli dobrze gdzieś tam zagracie nim, to naprawdę jest jednoosobową armią. Ze wsparciem jakiejkolwiek jednostek to już w ogóle jest nie do pokonania, więc to jest naprawdę ogromny plus.
Zaraz zobaczycie też dokładnie dlaczego. Jeśli chodzi o jego te perki frakcyjne, no to tam no ten dochód z kopalni na pewno ok, to, że ma ta Zarkana ok, ale jeśli chodzi o te zimnokrwiste, no tu już trochę gorzej moim zdaniem to wygląda. Choć te jednostki też nie są zdecydowanie jakieś tragiczne, bo można oczywiście je wykorzystać. Jeśli chodzi o samego Malusa, no mamy tu niestety tylko jeden item. Z jednej strony niestety, ale z drugiej strony jest to bardzo mocny item, bo to jest spaczony miecz Kane'a, który daje naprawdę sporo, dobre leczenie. Dlatego mówię, że to jest jednoosobowa armia, bo jak dobrze zagracie i będziecie się bić ze słabymi jednostkami, a magią będziecie wybijać mocniejsze jednostki, no to zdecydowanie jest duży plus. Odporność fizyczna już 40% na początek, ma ściągnięcie dyscypliny, obrony zwarciu przeciwnikom, więc to jest obszarowe. Mamy też właśnie cena krwi, czyli zadawania obrażenia przeciwnikom i zwiększenia, znaczy to jest w sumie zadawanie nam obrażeń, a zwiększenia naszej siły. Ale mamy też inne umiejętności, o których trzeba tu oczywiście pomówić. Mamy też złośliwca, czyli jego wierzchowca. Jeśli chodzi o przebudzenie, no to tutaj jest naprawdę ok. Tu mamy umiejętności, które dodają nam, gdy jesteśmy w postaci transformacji Tazarkhana. Szansa na powodzenie oczywiście do momentu, no tu wszystko jest oczywiście ładnie wypisane, ale zaklęcia mamy bardzo potężne na nim. Sam w sobie jest też mocnym lordem i duży ma na pewno nacisk na ogólnie jednostki potworów. Jeśli chodzi tutaj o takie najważniejsze rzeczy, no na pewno utrzymanie też armii i tak samo pogarda, czyli siła broni 20% podczas walki z dowolnym przeciwnikiem, czyli nienawidzi po prostu każdego. Więc to jest ogólnie bardzo fajna, mocna ścieżka u niego, która daje ogromny plus. Jeśli chodzi o jego kampanię, jego armię, no armię ma dosyć dobrą, bo ma 2 oddziały zimnokrwistych, mamy jeszcze Meduzę, która jest mega OP. Tak samo reszta armii, no to też sobie spokojnie radzi. Tak jak mówię, elfy mają akurat dobre te jednostki. Mamy też od razu admirała blisko przy sobie, więc tu jesteśmy w stanie szybko rekrutować. No i przeciwnicy dookoła, powiem szczerze, że nie są mega jakieś wymagający. Plus jest taki, że my mamy ogólnie tutaj bardzo przychylne, powiedzmy tutaj stosunki z tymi frakcjami u góry, więc kwestia tego, że możemy zająć sobie te miasta i uderzyć po prostu w dół w Norską i zdecydowanie osiągnąć bardzo ładną kasę i iść w dół nawet w Imperium, olać chaos, gdzie choć najprostszą taką powiedzmy ścieżką może być po prostu iść w lewo, zdobyć wszystko tutaj, dogadać się z elfami i też mamy prostą tą kampanię. W prawą stronę też możemy gdzieś tam zmierzać i też możemy coś tam więcej sobie działać. Jeśli chodzi też o te opętanie, możemy wypić eliksir, który zmniejsza powiedzmy te odczuwalne opętanie. Tylko pamiętajcie, że to też wpływa na to, jakie jest spaczenie, jaki jest rozwój w naszych miastach i jaki na przykład przywódca jest mocny. Gdy jesteśmy opętani, no to nasza armia, ogólnie nasz lord jest bardzo potężny, więc to jest na pewno duży plus. Gdy to opętanie zejdzie, jesteśmy zdecydowanie dużo słabszym lordem, więc na to musimy uważać. Jeśli mamy opętanie, to automatycznie mamy też minus do kontroli, jak sobie tutaj zobaczycie, z tego względu, że mamy spaczenie Slanesha. Spaczenie Slanesha oczywiście przekłada się na kontrolę, więc to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o samego lorda, ja osobiście uważam go za bardzo mocnego. Jeśli chodzi o kampanię, uważam, że on nie ma żadnego problemu w tej kampanii. No i mroczne elfy są ogólnie bardzo mocne. Bardziej jak sobie tutaj ogarniecie dobry balans między jego opętaniem i tak samo, bo opętanie w sumie jest takim plusem, ja osobiście to tak widzę, że jak sobie zajmiecie miasta, zrobicie sobie tam garnizon, nawet jakiś słabszy jakościowo, to macie dochód non-stop taki dodatkowy, pasywny, bo będą nas atakować, rozbijać się, to jest pierwsza rzecz, i po drugie macie non-stop niewolników więcej, więc możecie jeszcze szybciej budować wyższy tier budynków dzięki niewolnikom i przyspieszać po prostu tą budowę, więc zdecydowanie moim zdaniem on jest naprawdę bardzo potężny. Jeden z moich ulubionych lordów, jeśli chodzi o całego Total War'a, więc tutaj łatwy i silny zdecydowanie, bo tych przeciwników jest nawet ta norska. Norską to on sam jest w stanie rozwalić, on nie potrzebuje nawet, bym powiedział, specjalnie armii do tego. A jeśli chodzi tam o prawą stronę chaosu, czy lewą stronę chaosu, no to no nie oszukujmy się, chaos na mroczne elfy, no nie ma po prostu żadnego, no nie ma po prostu szans. Jeśli chaos by bardzo dobrze wykorzystywał magię, artylerię, a co niestety nie jest w praktyce możliwe na razie, no to wiecie jak jest. Więc zdecydowanie tutaj łatwa i silny, no nie ma innej opcji, żeby było inaczej, moi drodzy. Przejdźmy w takim razie do kolejnego tutaj lorda, ostatniego już Rakarta, z oczywiście frakcji 1000 paszcz.
No, jeśli chodzi o Rakarta, on zdecydowanie specjalizuje się w zwierzętach, potworach i na tym mu po prostu dobrze. Sam Rakard efekty frakcji ma dobre, bo zagrody potworów, gdzie możemy chwytać różne bestie i posyłać je do walki dla nas, więc to jest zdecydowany plus. Armie nie otrzymują kar do wigoru w trybie plądrowania, też jest to przydatne oczywiście. Utrzymanie dla wszystkich jednostek potworów, no na tym się dosyć bazuje tutaj. Czas trwania lokalnego werbunku, dla oczywiście efektów lorda, obrona dla naszych jednostek potworów, beach, czyli takie powiedzmy wzmocnienie jednostki i oczywiście spojrzenie władcy bestii, czyli powstrzymanie furii, dorzucenie dyscypliny i odporności na obrażenia. Jest to naprawdę dosyć fajna opcja. Teraz sobie tutaj pomówimy dokładnie już o samym Rakarcie, a sam Rakard osobiście wydaje się bardzo ciekawym elfem. Osobiście powiem jeszcze szczerze, że większość tutaj tych mrocznych elfów są bardzo ciekawe. Patrząc pod względem pryzmatu na przykład leśnych elfów, elfów wysokiego rodu, to sądzę, że mroczne elfy względem lordów, względem gdzieś tej mechaniki najciekawiej wychodzą. Jakoś elfy wysokiego rodu mi gdzieś tam nie leżą pod tym kątem. Jeszcze może gdyby mroczne elfy miały troszkę inną lokalizację, żeby było trochę ciekawiej pod tym względem, jeśli chodzi o walki, no to byłoby już fajniej. Jeśli chodzi o samego Rakarta, tutaj oczywiście zaczynamy z hydrą bojową, z widmem, mamy jeszcze balistę rozpruwaczy i standardowe jednostki piechoty, ale mamy też czarodziejkę bestii i domena bestii dla gościa, który zajmuje się potworami, jest to naprawdę mega duży plus. Też Rakard zaczyna już z początkowym armorem dosyć mocnym, zbroja bestii z Karund Kar, wyjątkowa oczywiście, tak jak macie tu no to co widzieliście, te bonusy. Mamy dla niego też jeszcze Bat Agonii. Jest to naprawdę fajna broń, bo daje zniechęcenie na przeciwnika, co jest dużym plusem. Zasięg kampanii to też jest duży plus, siła broni, atak zwarciu. No wszystko, co faktycznie dobrze wykorzystujemy. Tym bardziej, że Bat Agonii usuwa terror, usuwa strach i obrona w zwarciu, więc jesteśmy w stanie bardzo fajnie dojechać przeciwnika. Sam Rakard jest bardzo mocny i wytrzymały, jak sobie zobaczycie. No jedynie obrona zwarcia jest trochę lipna na niego, ale może być. Ale ma też premię właśnie na dużych przeciwników, jak sobie widzicie ma dzidę fajną. Z umiejętności mamy oczywiście Manticore, mamy tak samo, czy właśnie tak, mamy Rydwan, mamy Manticore, no i mamy oczywiście Smoka, bardzo fajnego Smoka. Jak widzicie ze Smokiem otrzymuje już naprawdę ładne te statystyki. Padlinożerca Wrony, czyli wzmocnienie dla naszych harpi. Utrzymanie minus 100 dla jednostek harpi, więc są po prostu za darmo. Przychody z łupajania, z plądrowania, no jest to naprawdę duży plus. Uzupełnianie jednostek na obcym terytorium, tempo uzupełniania strat przeciwnika minus 10%, to jest fajne i lokalna kontrola. Choć ta lokalna kontrola na minus nie widziałem nigdy za specjalnie większego zastosowania pod to, więc jest to moim zdaniem dupa, więc lepiej już mieć zdecydowanie dla siebie plus. Mroźny oddech dla jednostek Habrydysu, więc to jest na pewno przydatne. Bierna umiejętność skowyt otchłani, czyli leczenie się, jak dobrze pamiętam to było. I tak samo mamy bełty z pazurów harpi. Ofiary schwytane pod bitwie. Bardzo fajny plus. Biczownicze, rydwane, ścigacze i balisty rozpływacze zyskują amunicję z pazurów harpi. Spowalniają wroga, jak trafiają. Zwiększona szansa na pozyskanie istot dla zagród. To też na pewno plus. Szansa na powodzenie zasadzki dla armii. Plus zobaczcie sobie plus 3 dla jednostek rycerzy zimnokrwistych, rydwanów. Ogólnie do zimnokrwistych wszystkie armie we frakcji. To jest naprawdę dobra opcja. I końcowy tutaj drapieżnik alfa, czyli wzmocnienie wszystkich jednostek potworów i plus doświadczenie dla jednostek plus 3, więc zobaczcie sobie, że tutaj na tych potworach jesteśmy w stanie dużo ogarnąć. Przejdźmy w takim razie dalej. Jeśli chodzi tutaj o poskramiacza bestii, czy mamy też wzmacnianie naszych dla szarży potworów, tak samo tutaj standardowe już opcje góra-dół. Nie ma tu nic takiego, bym powiedział, nadzwyczajnego w tą stronę. Jeszcze jest jedynie poganiacz bestii, który też jest dosyć dobrym dla niego bonusem. Finalnie, jeśli chodzi o Rakarta, lokalizację, bo lokalizacja jest tutaj naprawdę kluczowa. Z jednej strony ma bardzo fajne miasto, którym ma, jak sobie zobaczycie, sporo dochodu, bo mamy port, mamy też rzeźbia z obsydianowych amuletów i ogólnie miasto jest w miarę takim uosobnieniu, więc nie jest tak łatwo też się do niego dostać od razu. Więc na pewno to jest plus. Walczy z jaszczurami, gdzie pamiętajmy, że on ma bardzo dużo bonusów na walkę z jaszczurami i ogólnie na potwory, na duże bestie, więc tutaj jaszczury dla niego są idealne do walki, więc sobie spokojnie jest w stanie tu poradzić i bardzo szybko on zawsze w tą stronę uderza i tak samo Itse, Yoko.
Więc tutaj są ogólnie jak dla mnie same jego plusy. Zdecydowanie jest to fajna, korzystna kampania. Ale trzeba niestety powiedzieć, że jego kampania, bym powiedział, że należy do średniej trudnej, bo tych przeciwników jest dosyć sporo. Przeciwników ma, można powiedzieć, wymagających, bo tutaj jeśli chodzi o Onbo, to bardzo szybko schodzi w dół. W większości on po prostu schodzi w dół, chyba że jakimś cudem zacznie walczyć z Mazamundim, ale rzadko się to dzieje. Tak samo wszystkich tutaj prawie tych przeciwników mamy na nieprzyjaznych. Jedynie co możemy się dogadywać z Skulltakerem, który jest tutaj od niedawna, ale jak ja pamiętam, że grałem Rakartem trochę kampanię, no to tam było troszkę trudno. Mamy tych przeciwników naprawdę wymagających. Większość tych przeciwników oczywiście nas nie lubi, więc tu jeszcze jest kwestia, żebym musiał bardzo potestować tą kampanię, bo ciężko mi jest troszkę stwierdzić, czy dla niego jest łatwo, czy trudno. Jeśli będziemy walczyć z jaszczurami, sądzę, że nie będzie przy tym problemu. Ale gdybyśmy walczyli z jaszczurami na dole, u góry walczyli z Katajem, patrząc na pryzmat tego, że mamy dużo wzmocnień do potworów, a z walką na przykład czy to z Imperium, czy to z na przykład Katajem, no to potwory są naprawdę dużym plusem. Też nie wiem, jak tu wygląda opcja Konfederacji tego, ale widzę, że średnio, bo to wtedy byłoby takie dla nas bardzo korzystne. Ale sądzę, że Skulltaker z naszą pomocą zdecydowanie jest w stanie tu wszystko poogarniać, więc sojusz zrobienie z nim i pomóc mu trochę ogarnąć, ewentualnie dogadanie się jeszcze ze Skavenami, jest bardzo przychylny dla jego kampanii, więc finalnie raczej bym go umieścił jako średnia, z tego względu, że no pod trudną na pewno to nie należy, bo ma bardzo bezpieczną tą pozycję. Sam Lord ma bardzo mocne wzmocnienie do potworu, więc jest na pewno przydatny i bardzo silny. Więc tutaj zdecydowanie tak, moi drodzy, wygląda ranking Mrocznych Elfów. Jeśli macie jakieś tam doznania z ich kampaniami, może bardziej na tej zasadzie, dajcie znać w komentarzach, co też o tym myślicie. Troszkę myślałem, czy Rakarta nie wrzucić do kampanii trudnej, ale z drugiej strony, jak się tak zastanowimy i pomyślimy troszkę nad tymi potworami i nad tym, że jednak Skulltaker jest tam powiedzmy dla nas na duży plus i jest taki w sumie dosyć mocnym pomocnikiem, jeśli oczywiście mu tam troszkę pomożemy, bo jak on weźmie wszystko na siebie, różnie może z tym być, ale zdecydowanie moim zdaniem jest to na plus, więc kampania na pewno ok. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!